Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj będzie kolejny aparat z aparatów Voigtlander. Będzie to Bessa. Zresztą też nie pierwsza już Bessa. Natomiast Bessa wyjątkowa. Bessa RF. RF jest to skrót od, tak jest określana. Tak jest określana w tej chwili, współcześnie, od angielskiej nazwy Dalmierz, czyli Lendefinder. Też można spotkać ją z nazwą Bessa E lub Bessa E Miller od niemieckiego określenia Dalmierz. Sama firma Voigtlander jest jedną z najstarszych firm. Została założona przez pana Józefa Christophera Voigtlandera w 1756 roku. Był matematykiem, w związku z tym produkowali urządzenia matematyczne. W 1840 do firmy już wtedy znanej, produkującej zresztą obiektywy, zgłosił się Józef Petzval ze swoim wynalazkiem, ze swoim obiektywem Petzvala. I wtedy wyprodukowano w 1841 roku daguerreotyp aparat właśnie z obiektywem Petzvala. Był to prawdopodobnie pierwszy na świecie aparat całkowicie metalowy. Później była długa przerwa w produkcji aparatów i mniej więcej, później były zmiany własności, oczywiście synowie prowadzili, później została spółką akcyjną, przeniosła się z Wiednia do Niemiec, najpierw zakład, później siedziba, dużo się zmieniało, mniej więcej w 1900 roku rozpoczęto znów w firmie Voigtlander produkcję aparatów fotograficznych, bardzo różnych aparatów. Między innymi na przykład w 1909 roku produkowano taki film kamera jak ten, to jest model drugi, jeśli dobrze pamiętam, bardzo ładne aparaty. W 1929 roku menadżerowie firmy postanowili wyprodukować taki trochę lepszejszy aparat, czyli taki lepszy aparat. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła się nazwa Bessa. Był to Voigtlander Bessa. Aparat sprzedawał się bardzo dobrze, zresztą ogólnie Voigtlander Bessa w wszystkich swoich egzemplarzach, wszystkich swoich rodzajach, modelach sprzedało się przeszło $500 000 egzemplarzy. Był to najpopularniejszy, najlepiej sprzedający się z aparatów Voigtlandera. Natomiast w 1936 postanowiono zrobić jeszcze lepszą wersję bardzo dobrego aparatu i postanowiono dołożyć do niego Dalmierz. I w ten sposób właśnie powstał ten aparat Voigtlander Bessa RF. Aparat, który dzięki jednemu z widzów, panie Mirosławie, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego aparatu. Czyli dzięki jednemu z widzów miałem przyjemność fotografować i miałem przyjemność wyrobić sobie opinię na jego temat. To jest tak, że wcześniej spotkałem się z kilkoma. Mam gdzieś brylanta, mam jakiegoś innego miechowca. To jest trochę inny aparat. Znaczy, to co w nim jest szczególnego, ogólnie to nie, to może jeszcze o aparacie jako technicznych rzeczach. Aparat był wyprodukowany do roku 1951, żeby spojrzeć. Ogólnie tak, do 1951 roku wyprodukowano ich około 60 000 egzemplarzy. Później wprowadzono aparat Voigtlander Bessa 2, który był jego jakby następcą. Tu jest rozdzielny Dalmierz, tam jest bodajże już połączony w jednym. Różnią się na oko, bardzo łatwo zauważyć, bo Bessa RF jest czarna, a Bessa 2 jest srebrna. Część osób uważa, że ta Bessa 2 jest lepsza, ale to ten jest tym kultowym aparatem. Aparat zawsze produkowany był przez te wszystkie lata z jedną migawką. Był to kompur Rapid. Mogę zajrzeć i zobaczyć, przecież mam w ręce aparat. Migawka od 1 sekundy do 1/400 części sekundy, czyli bardzo ładnie, plus czas B i czas T. Czas T, czyli w momencie, kiedy nacisnę spust, to dopóki nie nacisnę drugi raz spustu, to on cały czas będzie robił zdjęcie. W czasie B, wiadomo, dopóki trzymam spust, to robi zdjęcie.
aparatach tych można spotkać o taki odchylany filtr żółty. Prawdopodobnie tylko w jednej wersji, czyli tej najdroższej, bo aparat był z jedną migawką, ale z 3 różnymi obiektywami. Najprostszy z nich był to Helomar 3-soczewkowy, później był Skopar 4-soczewkowy i tak jak w tym wypadku jest to Heliar 5-soczewkowy. Wszystkie miały ogniskową 105 mm, czyli 10,5 cm, prawdę mówiąc, i ze światło 3,5. Później pod koniec produkcji powstał Color Heliar, czyli dokładnie taki sam, tylko tyle, że zoptymalizowany do fotografii kolorowej. Najbardziej kultowym jest właśnie dokładnie ten 5-soczewkowy obiektyw. To jest tak, że różnica w cenie, aparat nie był tani, był drogi, natomiast różnica w cenie pomiędzy aparatami była taka, że, że za połowę ceny można było kupić tego aparatu, można było kupić aparat z najprostszym obiektywem, tym 3-soczewkowy, czyli Helomarem, który określany jest jako bardzo przyzwoity obiektyw. Skopar jest bardzo dobry, ten jest uważany za wybitny. Wybitny to jest kwestia tego, co to znaczy wybitny obiektyw. Tak jak spojrzymy na to zdjęcie, które jest tutaj za mną, to jest bardzo fajne ujęcie, gdzie wszystkie wady obiektywu, jakie mogą być, to wyjdą. Wszystkie geometrie, zmiany, nierównomierności. Ten obiektyw jest po prostu idealny. Jeśli chodzi o geometrię, to jest idealny. Tu tej pergoli zrobiłem ileś już zdjęć różnymi aparatami, tak dobrego zdjęcia, czy tak równego, ładnie, że nie mam żadnych wygięć na tych beleczkach, to jeszcze nie spotkałem. Ogólnie obiektyw, przepraszam, jest ostry. Jeśli dostosujemy do niego dobre światło, weźmiemy to zdjęcie, to on naprawdę zdjęcie jest takie, jak powinno być. W punkt ostre, może nawet bardziej to pokazuje, jak to zdjęcie jest dobre. W punkt trafione idealnie, ostrość bardzo dobra. Oczywiście jak już sobie myślę ostrość, to ostrość nie będzie dobra. Pod światło to jest kontrast tego obiektywu, widać też po tym zdjęciu. Moja czarna brama, którą ostatnio polubiłem, zrobiona przy ostrym słońcu i to jest naprawdę fajne, gdzie jeszcze pokazuje nam, że są jeszcze cienie, w cieniach jeszcze są informacje i w światłach jest wszystko. Pod światło, jeśli zrobiłem, to jest zdjęcie zrobione dokładnie pod światło. No, pod światło, tylko nie pamiętam, bo ja robiłem te zdjęcia czasami z filtrem założonym, czasami ze zdjętym filtrem i naprawdę wydaje mi się, że robiłem to zdjęcie bez filtra i to pokazuje, że pod światło to on traci kontrast, ale to jest tak, że dzisiaj przed południem obrabiałem zdjęcia, czy plamkowałem po zeskanowaniu zdjęcia z obiektywu o 50 lat młodszego od niego, no to tu nie ma się czego wstydzić. To jest naprawdę bardzo dobry obiektyw. To jest po prostu bardzo dobry obiektyw. Sam aparat, w nim jest dalmierz, co powiedziałem. Cechą charakterystyczną dla tego aparatu, wszystko to jest to, że on jest bardzo wygodny. Bardzo wygodny. Dalmierz mamy po lewej stronie duże kółko. Standardowa procedura, jak robimy zdjęcia. No, ja go miałem przypiętego na pasku, żeby mi przypadkiem nie upadł na szyi, bo to nie mój aparat, jak już powiedziałem. Podchodzę, patrzę w wizjer do kadrowania, kadruję, czyli kadruję. Jak będzie wyglądał kadr. Następnie przesuwam się do okienka ustawienia odległości i pierścieniem tutaj bardzo wygodnie, bardzo łatwo ustawiam ostrość. Jakby zauważyć każdy, aparat jest cały czas zamknięty. Ponieważ ja mogę ustawić ostrość bez otwierania go, bez wysuwania mieszka. I on mi ustawi ostrość, ja mogę się w ten sposób jakby przygotować, sprawdzić sobie zdjęcie, które chcę zrobić. Jest to ciekawa funkcja, z której zacząłem korzystać, jak pomyślałem, że w sumie to jest wygodne, bo noszę aparat złożony, przymierzam się, ustawiam, patrzę, będę robił zdjęcie, otwieram w tym momencie aparat, dopiero
jak chcę, no zmierzyć muszę z zewnętrznym światłomierzem. Mamy czas, przysłonę, które ustawiamy wygodnie. Naprawdę, to tu wszystko widać. Widzę czas i przysłonę obok siebie. Jedno obok drugiego jest tak, że widzę je. Na koniec naciągam migawkę. Ja otworzyłem filtr, ale filtr jest wymienny. Można go wyjąć z tego uchwytu. Czy ja większość robiłem bez filtra jednak. I w tym momencie podnieść aparat i zrobić zdjęcie naciskając spust. I tu jest taka, tak czytałem recenzję u jakiegoś pana, który robił nim zdjęcia, mówi, dopiero przy trzeciej rolce filmu znalazł, gdzie się znajduje spust. Wyzwalał go naciskając, tu można na pewno dźwigienkę na skróty zrobić, o, tamtędy gdzieś, czy tu? Nie wiem, którędy. Naciskał, natomiast dopiero przy trzecim negatywie znalazł spust. Ja też w pierwszym momencie znalazłem spust i zobaczyłem, spust jest tu, w drzwiczkach. Jakby się przypatrzeć, o tu w drzwiczkach, genialne rozwiązanie. Podnosimy i naciskamy leciuteńko spust. Słuchać było, jak pstryknęło to delikatnie, jak miło to pstryknęło, jak fajnie. Mogę naciągnąć, zrobić wielokrotną ekspozycję, dla niego nie ma żadnego problemu, natomiast spust jest świetny. Aparat, jak przyjrzymy mu się, ma dwa okienka, ponieważ można robić zdjęcia 6:9, dobrze, 6:9 lub 4,5x6 cm, jeśli ma się właściwą wkładkę. Nie miałem wkładki, w związku z tym robiłem wszystkie zdjęcia 6:9 cm. W związku z tym zrobiłem dwa negatywy, żeby tych trochę zdjęć zrobić. I powiem tak uczciwie, znaczy to jest tak, zamykanie aparatu. Różne są systemy. Tu jest system najwygodniejszy. Naciskam blaszkę i już mogę go złożyć. To jest tak, że z wszystkich miechowców, jakie używałem, tu przy okazji nam się schował spust, jest to najwygodniejszy aparat miechowy, jakim zdarzyło mi się robić zdjęcia. To nie jest tak, że powiem, że to jest najwygodniejszy z wszystkich aparatów miechowych, ponieważ wszystkimi nie robiłem zdjęć. Natomiast tam na półce ich kilka leży, różnych, łącznie z Erkontą, która jest takim jakby ich największą konkurencją. Ten jest wygodniejszy. To jest dużo wygodniejszy. To jest naprawdę, fotografowanie nim to jest sama przyjemność. Gdybym miał powiedzieć, dzisiaj ktoś mnie obudził w nocy, jaki jest najlepszy miechowiec? Ja mówię, co ty, bez ARF, odczep się, ja idę spać. Nie ma, moim zdaniem, nie znam aparatu, którym by mi się wygodniej robiło zdjęcia. To jest sama przyjemność po prostu. Sama przyjemność. Wygodny, dobry dalmierz, bardzo dobry spust. Wygodne przyciski, raczej wygodne, czyli widzę wyraźnie czas i przysłonę. Nie muszę szukać, że czas jest z jednej strony, przysłona z drugiej strony, jak gdzieś jakimiś dźwigniami. Tu mam wszystko przed sobą i to wszystko widzę. Wygodne składanie aparatu. Nie muszę, tak jak w wielu jest, muszę pamiętać, żeby przestawić na nieskończoność odległość, bo inaczej mi się nie zamknie. Tu nie mam takich problemów. Mogę go zamknąć jak chcę, mogę otworzyć jak chcę. Ustawienie ostrości, co można spojrzeć, to jest po prostu przez wysuwanie i skracanie miecha, które odbywa się za pomocą rączki do ustawiania, pokrętła do ustawiania odległości. Naprawdę, jeśli szukasz bardzo wygodnego dalmierza, który robi zdjęcia 6:9 lub 4,5x6. Ja osobiście wolę 6x6 i lubię aparaty, które robią zdjęcia 6x6, bo ten format mi tak pasuje. Natomiast 6:9 jest bardzo nieekonomicznym formatem, ponieważ bardzo mało zdjęć wychodzi na negatywie. 6x4, 4,5x6 jest fajny, ale nie leży mi. Najbardziej mi pasuje 6x6. Gdyby można było robić nim zdjęcia 6x6, byłby ideałem. Idealnym ideałem. Poza tym jest tak bardzo fajny. Także jeśli chciałbyś dobry mieszek, polecam. Voigtlander bez ARF, nic lepszego nie znajdziesz. Także panie Mirosławie, jeszcze raz bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego aparatu. Naprawdę to jest sama frajda robienia nim zdjęć.
Tobie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie aparatu. Zachęcam jeszcze do obejrzenia zdjęć, które zrobiłem tym Voigtlanderem, bo warto rzucić okiem, żeby samemu ocenić, czy naprawdę ta optyka jest dobra. Ja uważam, że jest dobra. Oglądałem zdjęcia z wszystkich 3 modeli obiektywów i to nie jest tak, że jak kupisz sobie Skopara, to będzie, nie no Skopar, to będzie... Nie, bardzo dobre zdjęcia. Tu bardzo dużo zależy od tego, jak ten obiektyw był traktowany przez lata, czyli jak on jest brudny, czy nie jest zakurzony w środku, czy nie ma jakiś tam, nie rozeszło się coś w nim, jakieś ustawienia. Także jeśli kupisz tego Helomara najtańszego, nie będzie to wybitny obiektyw, ale będzie w porządku. Ze Skopara na pewno będzie zadowolony. Jeśli kupisz tego Heliara, to nie ma wątpliwości, żebyś był niezadowolony z tego aparatu. Także polecam. Naprawdę. Bessa Voigtlander, Bessa RF, jeden z najlepszych miechowców, a moim zdaniem najlepszy, jakim robiłem zdjęcia. Dziękuję Ci jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii i do zobaczenia. Cześć.